Cześć, witajcie w kolejnym Trenerovlog, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy GoPro Hero 6. Założeniem dzisiejszego testu jest sprawdzenie, jak szóstka sprawdzi się w takim naturalnym użytkowaniu. Pomyślałem też, że z racji tego, iż każdy trochę inaczej eksportuje pliki, a YouTube jeszcze zmienia ich jakość, to dla pełnego porównania udostępniam w linkach w opisie filmu. Surowe pliki z GoPro 6 w opisie tego filmu, także będziecie mogli na swoim komputerze zobaczyć, jak wygląda surowy plik. Ale najpierw unboxing. Z mojego babskiego punktu widzenia, co się liczy? Kamera wygląda prawie identycznie jak piątka. Różnicę znajdziecie tutaj, Hero 6. Czy to coś złego? Moim zdaniem nie, bo piątka miała bardzo fajny design. No i nadal mamy do czynienia z kamerą wodoodporną, bez żadnej dodatkowej obudowy. Na początek zrobimy test tego, czym wszyscy jarają się najbardziej, czyli slow motion w szóstce. GoPro Hero 6, GoPro Hero 5. Slow motion mamy przetestowane, więc zobaczmy, jak spisuje się w porównaniu z piątką mikrofon. No i zobaczycie jeszcze też porównanie 4K 50 klatek w nieco słabszym świetle. Pójdziemy sobie do samochodu. Poza tym, co fajne, to jest stabilizacja przy 4K. Pójdziemy sobie do samochodu. Poza tym, co fajne, to jest stabilizacja przy 4K. Przy piątce tego nie ma. A z racji, że piątka nie ma 50 klatek w 4K, no to 2.7 i 50 klatek. A z racji, że piątka nie ma 50 klatek w 4K, no to 2.7 i 50 klatek. Teraz pieski sobie postanowili trochę poszczekać, jak mowa o dźwięku, ale sami słyszeliście, że GoPro 5 bardzo pikuje różne trzaski obudowy. Ja bardzo tego nie lubię. W GoPro
Hero 6 jest to bardzo ładnie wyrównane, a więc najwyższe, najgłośniejsze trzaski są wszystkie na jednym poziomie. Bardzo dobrze to widać potem, jak się przerzuca klip bezpośrednio do programu. Także dźwięk bardzo na plus. Na ekranie to wydaje mi się, że jesteś jaśniejsza na 4K. No to test stabilizacji. Sprawdzimy ją najpierw na sztutowskiej trasie. Od razu idziemy z grubej rury. GoPro Hero 6 ze stabilizacją kontra GoPro Hero 5 bez stabilizacji. Oczywiście mówimy o tej stabilizacji w kamerze. No dobra, to zobaczmy, jak GoPro 6 poradzi sobie w 4K Super Wide 25 klatek ze stabilizacją. Z tym, z czym wszystkie kamery niestety mają największy problem. A mianowicie bardzo duży przeskok między cieniami między cieniami a highlightsami, czyli w lesie, w którym są liście i słoneczko sobie prześwituje. To zobaczmy, czy GoPro sobie z tym poradzi, zwłaszcza używając stabilizacji. Lokalna trasa w Sztutowie. Popatrzcie, zakręt. No dobra, to teraz GoPro 5. Dźwięk jest z GoPro 5 bez mikrofonu. I znowu mamy tą samą trasę, to samo oświetlenie. No tyle, że kadr się nam trochę zmienił. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo nie mamy tak szeroko i nie ma stabilizacji. To zobaczmy. Znów trasa w Sztutowie. Pierwsze korzonki. I hopka. Trawers. Klasyczne gałęzie. Takie tropo, nie wiadomo co. Manual. Hop, zjeżdżamy i bierzemy najgorszą przeszkodę. I lądujemy. No i stabilizacja, zwróćcie uwagę, poza tym, że Zuza jedzie plecami do słońca, to przejeżdża przez jakieś korzonki, ma GoPro zamocowaną bezpośrednio na kierownicy, kamera się trzęsie, a mimo to Zuza jest cały czas w centrum kadru, nie widać tego. Zwróćcie uwagę na klip, w którym biegnę za Zuzą przez las, bo tam nie zastosowałem w ogóle dodatkowej stabilizacji, a jedynie shortiego, czyli krótki kijek, który miałem, akurat teraz nie mam ramki, przymocowany do GoPro, był akurat zwinięty i w ten sposób biegłem za Zuzą.
tutaj komentarz jest zbędny, więc przechodzimy do ostatniej części, czyli lowlightu. Udało nam się nagrać kilka klipów, zrobiliśmy 2 timelapsy i myślę, że tutaj to, czy klipy są ok, ocenicie sami, więc zobaczcie. Dobra, mam nadzieję, że oglądaliście cały film w 4K. Zdecydowanie wygląda to lepiej. Jeśli nie macie dobrego łącza, to ściągnijcie sobie po prostu surowe klipy, bo niestety konwersja YouTube'a potrafi spłatać figle. A teraz podsumowując, jeżeli chodzi o minusy, to dla mnie nowy profil kolorystyczny jest trochę zbyt żywy. Jest trochę zbyt duży kontrast dla użytkowników, którzy do tej pory nie obrabiali klipów, nie obrabiali kolorów. Myślę, że jest to, może być postrzegane jako plus. No a teraz plusy, bo jest ich sporo. Stabilizacja w 4K, stabilizacja w ogóle w tej kamerze, możliwość nagrywania Full HD ze stabilizacją w 100 klatkach i bardzo duży krok naprzód, czyli zoptymalizowany procesor, kamera działa naprawdę dużo szybciej i do tego myślę, że najważniejsza rzecz, czyli nowe kodeki. Nowy kodek do 4K 50 klatek oraz do wszystkich klipów z wysokim klatkarzem, czyli powyżej 100 i 200 klatek na sekundę. Ani razu nie wyskoczył mi SD error, przy czym na 5 zdarzyło się to podczas nagrywania testu. Także myślę, że tutaj bardzo duży plus. Jest kilka rzeczy, o których jeszcze nie powiedziałem, aczkolwiek ten test musiałby trwać jeszcze więcej, czyli nowe zdjęcia HDR, które są z takim chyba ukłonem też w stronę osób, które do tej pory nie korzystały z RAW-ów. Fajna opcja. No i zdjęcia w ogóle, ale mieliście tutaj tak naprawdę próbkę zdjęć przy nocnych timelapsach, także no, dla mnie GoPro jest jednym z ulubionych tak naprawdę aparatów fotograficznych, bo nawet w JPEG-ach te foty są bardzo dobre. Mam nadzieję, że ten test pomoże Wam w wyborze, czy wybrać GoPro Hero 6 czy GoPro Hero 5. Widzieliście, jak wyglądają surowe klipy. Ocencie sami, dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Widzimy się w kolejnym Treneiro Vlogu.